Dzisiaj szybkie danie jednogarnkowe. W zasadzie wszystko na jednej patelni. Pulpeciki z makaronem w kształcie ryżu, czyli orzo, w pomidorowym sosie. Po prostu pyszne. Wszystko robimy naraz. I gotowe, pełne danie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od zrobienia pulpecików. Mam tutaj pół kilograma szynki mielonej wieprzowej, dodaję 2 łyżki domowej bułki tartej i 1 jajko. Wciskam również 2 ząbki czosnku przez praskę. Siekam również około pół pęczka natki pietruszki i dodaję do mięsa. Doprawiam solą, pieprzem. Dodaję również pół łyżeczki słodkiej mielonej papryki i pół łyżeczki oregano. Wyrabiam mięso dokładnie. Formuję małe kulki wielkości mniej więcej orzecha włoskiego, może troszkę większe. I na razie układam je na bok. Na dużej, w miarę głębokiej patelni rozgrzewam odrobinę oleju, podsmażam na nim 1 cebulkę pokrojoną w kostkę. Do cebulki dodaję odrobinę soli, smaż aż się zacznie szklić i rumienić. Następnie doprawiam do smaku jeszcze oregano, kolejne 2 ząbki czosnku, słodka mielona papryka, czyli te same przyprawy, co też dodałam do mięska. Smażę jeszcze chwilę, żeby przyprawy puściły swój aromat i smak. Następnie dodaję puszkę krojonych pomidorów bez skórki. Do puszki po pomidorach wlewam wodę normalną z kranu, żeby zabrać wszystko, co pozostało jeszcze po pomidorach. 1 taką puszkę. Ona ma 400 gramów. Całość jeszcze doprawiam odrobiną soli i pieprzu. Sos przykrywam i duszę na średnim ogniu jeszcze kilka minut, około 10. Po tym czasie mogę dorzucać moje pulpeciki. Dlatego potrzebowaliśmy naprawdę dużej patelni. Jak macie rondel większy, to też możecie użyć, żeby wszystko nam się zmieściło, bo tutaj dochodzi jeszcze makaron. Z pulpecikami duszę jeszcze około 20 minut. Po tym czasie mogę dorzucić odrobinę serka mascarpone. Możecie zamienić na śmietankę 30, jeśli wolicie. Ja jednak wolę serek, bo on mi dodatkowo doda i smak, i odrobinę zagęści mój sos. Dodaję tego serka około 100 gramów. Następnie dosypuję surowy makaron. Możecie użyć inny, niekoniecznie w kształcie ryżu. Może być na przykład gwiazdeczki lub inne małe makaroniki. Jakiś drobny najlepiej, nie za gruby. Tego makaronu daję 200-250 gramów maksymalnie. Mieszam delikatnie jeszcze łyżką. Nakrywam i duszę jeszcze na malutkim ogniu około 15 minut, ale to wszystko zależy od tego, jak szybko zrobi nam się makaron. Przemieszajcie od czasu do czasu, żeby Wam się nic nie przypaliło i nie przywarło do spodu. Makaron będzie wchłaniał sos i będzie zagęszczał całą potrawę. Dusimy tylko do czasu, kiedy makaron będzie już miękki.
I gotowe. Smakuje naprawdę pysznie. I mamy jedno danie w jednym garnku. Kompletne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!